I believe that this nation should commit itself Po kryzysie kubańskim sytuacja Nikity Chruszczowa w ZSRR stawała się coraz trudniejsza. Jego szalone pomysły nie zdobywały już tylu zwolenników jak jeszcze kilka lat wcześniej. Jego nierozsądne ruchy doprowadziły do tego, że w końcu stracił najważniejsze stanowisko w państwie. Jak do tego doszło i jak wyglądały ostatnie lata jego rządów, o tym w tym odcinku serii Po wojnie. Zapraszam. Na początku lat 60. Nikita Chruszczow był przekonany o swojej nieomylności. 10 września 1961 roku świętował zakończenie budowy ogromnej hydroelektrowni na Wołdze. Zgromadzonym ludziom podczas uroczystości powiedział, że tak oto spełniają się marzenia wielu ludzi o komunizmie. Jednocześnie w przeciwieństwie do Józefa Stalina, Nikita Chruszczow określił termin, kiedy w ZSRR w końcu zostanie zbudowane społeczeństwo komunistyczne. Specjalny program budowy komunizmu w Związku Radzieckim opracował na jego zlecenie zespół ekspertów. W 1959 roku pierwszy sekretarz obwieścił podczas 21. zjazdu KPZR, że socjalizm w Związku Radzieckim stał się już faktem. 2 lata później radzieccy planiści, a wraz z nimi Chruszczow, zapowiedzieli, że przy stale trwającym boomie gospodarczym komunizm w Związku Radzieckim będzie możliwy w ciągu najbliższych 20 lat. Poza tym przywódca ZSRR upierał się, że jego kraj do 1970 roku prześcignie USA we wysokości PKB na głowę mieszkańca. Plany przywódcy Związku Radzieckiego wydawały się być nieprawdopodobne. Tymczasem podczas 22. zjazdu partii 17 października 1961 roku w Pałacu Zjazdów w Moskwie Chruszczow nie spotkał się z żadną krytyką. Jego późniejszy następca, Leonid Breżniew, deklarował z mównicy, że pierwszy sekretarz inspiruje go do jeszcze bardziej heroicznych czynów na rzecz partii i państwa. Równocześnie Chruszczow powrócił do antystalinowskiej retoryki i zaproponował, aby w Moskwie postawiony został pomnik ofiar Stalina. W tym samym czasie ciało generalissimusa zostało usunięte z mauzoleum i złożone w dole zalanym cementem na tyłach tego budynku. Tyle, że krytyka kultu jednostki nie była już tak poruszającą kwestią dla radzieckiego społeczeństwa. Bardziej liczyło się to, czy ludzie mają co włożyć do garnka, a pod tym względem nie było najlepiej. Zmalała m.in. produkcja mięsa. Żniwa były najgorsze od 5 lat. Na ulicach miast zaczęły pojawiać się plakaty z hasłami: Chruszczow, gdzie to bogactwo, które nam kiedyś obiecywałeś? Ale Chruszczow nie widział w tym swojej winy. Za niepowodzenia obwiniał innych. Dla radzieckiego społeczeństwa nie brzmiał przekonująco. W maju 1962 roku, zgodnie z państwowym dekretem, ceny detaliczne mięsa wzrosły o 35%, natomiast masła i mleka o 1/4. Chruszczow zapewniał, że są to chwilowe problemy, które znikną w ciągu maksymalnie 2 lat. Ale pierwszy sekretarz miał kłopoty nie tylko wewnątrz kraju. W tym czasie doszło do kryzysu kubańskiego, który był jego kolejną porażką na forum międzynarodowym. Oczywiście w Moskwie prasa oraz działacze partyjni mówili o sukcesie, a także politycznej mądrości radzieckiej władzy, która po raz kolejny uchroniła świat przed atomową zagładą. Chruszczow chwalił się, że ocalił Kubę przed amerykańską inwazją. Tymczasem krytykowały go zarówno Chiny, jak i sam Fidel Castro na Kubie, który postawę lidera Związku Radzieckiego uznał za zdradę. Jednak Chruszczow niespecjalnie się tym przejmował. Zamiast tego planował kolejne reformy w swoim własnym kraju. Zarządził rozpoczęcie przygotowań nad projektem nowej konstytucji. Miała ona zwiastować nową erę w politycznej strukturze ZSRR. Niektóre pomysły przypominały rozwiązania zaproponowane 20 lat później przez Michaiła Gorbaczowa. Chruszczow zdawał sobie sprawę, że nie każdemu jego wizja Związku Radzieckiego przypadła do gustu. Wiedział, że ma w partii coraz więcej wrogów. Coraz częściej zamiast w Moskwie przebywał na prowincji lub za granicą. Nie chciał słuchać doradców oraz życzliwych mu osób. Uważał, że wszystkie niepowodzenia są efektem działań jego politycznych przeciwników. W otoczeniu Chruszczowa było coraz więcej nieprzychylnych mu ludzi. Przywódca ZSRR miał kiepską opinię wśród wojskowych. Podczas jednego ze spotkań z generalicją pierwszy sekretarz uznał, że ZSRR nie potrzebuje wcale wielkiej armii.
Jego zdaniem wystarczającym arsenałem będzie kilka rakiet wspieranych przez formacje obywatelskie, które od czasu do czasu będą brać udział w cyklicznych szkoleniach. Wojskowi byli zszokowani taką koncepcją. W planach radziecka armia miała otrzymywać coraz mniej pieniędzy, co mogło zablokować wiele wojskowych przedsięwzięć. Radziecka generalicja nie chciała się na to zgodzić. Tymczasem w kolejnych miesiącach Chruszczow był coraz bardziej chwiejny emocjonalnie. W 1963 roku odwiedził go Fidel Castro, któremu pierwszy sekretarz przygotował w Moskwie iście królewskie powitanie. Przywódca Związku Radzieckiego chciał tym sposobem odzyskać zaufanie kubańskiego rewolucjonisty. Podczas wizyty pozwolił mu odwiedzić wcześniej niedostępne nikomu z zagranicy radzieckie bazy wojskowe. Castro uczestniczył również w uroczystej defiladzie z okazji 1 maja. W rozmowach z politykami zachodnich mocarstw przywódca Związku Radzieckiego zabiegał o zawarcie paktu o nieagresji między NATO a Układem Warszawskim. Ostatecznie do niczego takiego nie doszło, ale udało mu się zawrzeć ze Stanami Zjednoczonymi, a także Wielką Brytanią traktat o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w powietrzu, pod wodą oraz w kosmosie. Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w Moskwie 5 sierpnia 1963 roku. Zdecydowanie relacje Chruszczowa i prezydenta Kennedy'ego stawały się coraz lepsze, dzięki czemu pierwszy sekretarz chciał zyskać w oczach radzieckiej opinii publicznej. Chciał, aby państwa bloku wschodniego, a także radzieckie społeczeństwo widziało w nim kogoś, kto realnie dąży do zaprowadzenia pokoju na świecie. Zabójstwo Kennedy'ego kilka miesięcy później było dla Chruszczowa ogromnym zaskoczeniem. Jego plany o ociepleniu stosunków z USA stały się poważnie zagrożone. O następcy Kennedy'ego Johnsonie Chruszczow nie miał zbyt dobrego zdania. Twierdził, że zamach mógł być spiskiem, który ma doprowadzić do pogorszenia radziecko-amerykańskich relacji. Chruszczow starał się załagodzić kryzys gospodarczy panujący w ZSRR. Rozwiązaniem dla trudności w rolnictwie miały być nawozy mineralne. Pieniądze finansujące budowę kilkudziesięciu fabryk odpowiedzialnych za ich produkcję miały pochodzić ze środków przeznaczonych wcześniej na obronę kraju. Na reformach Kremla traciło więc przede wszystkim wojsko. Tymczasem w 1963 roku sytuacja gospodarcza Związku Radzieckiego stawała się coraz gorsza. Moskwa rozważała nawet wprowadzenie reglamentacji żywności. Chruszczow musiał zgodzić się na zagraniczne dostawy zboża. Najwięcej, bo prawie 7 milionów ton pochodziło z Kanady. Uciekając przed problemami w kraju, w 1964 roku Chruszczow wyjechał do Egiptu, gdzie uczestniczył w otwarciu Wielkiej Tamy Asuańskiej. Był coraz bardziej grubiański i nieokrzesany nie tylko w kwestiach politycznych. Podczas posiłku w jednym z pałaców letnich króla Faruka w Aleksandrii Rosjanin zjadł 6 kawałków ciasta, popijając koniakiem. Następnie wypił bez użycia łyżki talerz zupy. Jego współpracownicy byli lekko zażenowani postawą swojego lidera. Uwag nikt mu jednak nie zamierzał robić. Chruszczow coraz częściej wspominał o emeryturze. Był bardzo zmęczony. Życie w ciągłym stresie zaczęło niekorzystnie odbijać się na jego zdrowiu fizycznym i psychicznym. Zaczął nawet mówić o tym, że po 23. zjeździe partii złoży swoją dymisję. Równocześnie aparat partyjny w zasadzie nie dawał mu żadnych poważnych sygnałów, że domaga się jego odejścia. Na swoje 70. urodziny Chruszczow otrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, jak trudna jest jego sytuacja. W marcu 1963 roku Leonid Breżniew oraz Nikołaj Podgorny zaczęli badać sytuację wewnątrz prezydium partii pod kątem odsunięcia pierwszego sekretarza od władzy. Wiosną Breżniew zastanawiał się nawet, czy nie najlepszym rozwiązaniem będzie aresztowanie Chruszczowa. Ostatecznie jednak nie zdecydował się na ten krok, a na konkretniejsze ruchy związane z usunięciem dotychczasowego przywódcy Związku Radzieckiego wstrzymał się do jesieni. Chruszczow nie miał żadnego pojęcia o spisku. W lipcu 1963 roku mianował Breżniewa wiceszefem partii. Równocześnie coraz bardziej kompromitował się w oczach aparatu partyjnego. Wpadał na kolejne absurdalne i nieracjonalne pomysły. Przebieg lipcowego plenum nigdy nie został upubliczniony, co może świadczyć o postępującym politycznym szaleństwie pierwszego sekretarza. Niektóre informacje o planowanych przedsięwzięciach trafiły jednak do radzieckiej opinii publicznej. Chruszczow żądał przeniesienia Akademii Rolniczej z Moskwy na jedną ze wsi. Zapowiadał likwidację Akademii Nauk. Partyjni działacze byli mocno zaniepokojeni kierunkiem zmian w radzieckim państwie. Chruszczow wiedział, że nie wszyscy są tym zachwyceni. Stawał się odludkiem. Coraz rzadziej pojawiał się w Moskwie. W lipcu 1964 roku wyjechał do Warszawy.
Miesiąc później odwiedził Azję Środkową, gdzie wizytował poligon rakietowy w kazachskim Tjuratamie, czyli późniejszym Bajkonurze. Następnie wybrał się do Czechosłowacji, a we wrześniu 1964 roku pojechał na Krym. Podczas urlopu nad Morzem Czarnym Chruszczow otrzymał telefon od Breżniewa, który poinformował go o pilnym spotkaniu w Moskwie. Żądał, aby pierwszy sekretarz jak najszybciej stawił się na plenum Komitetu Centralnego. Oficjalnie chodziło o przedyskutowanie kwestii naprawy rolnictwa. Choć Chruszczow przeczuwał, że to nie temat rolnictwa zdominuje obrady, przyleciał do radzieckiej stolicy tak szybko, jak było to możliwe. Jego samolot wylądował na lotnisku Wnukowo. Na miejscu nie powitał go żaden działacz partyjny, co było zwiastunem tego, co wydarzyło się chwilę później. Z lotniska przywódca ZSRR pojechał prosto na Kreml. Spotkanie odbywało się w sali konferencyjnej Prezydium KC na drugim piętrze budynku dawnego carskiego senatu. Mowę oskarżycielską wobec pierwszego sekretarza wygłosił Leonid Breżniew. W kierunku Chruszczowa z jego ust padło wiele oskarżeń o nietrafione pomysły gospodarcze oraz kompromitujące decyzje na arenie międzynarodowej. Breżniew zarzucał mu też brak szacunku do współpracowników. Choć pierwszy sekretarz starał się bronić, jego los był już w zasadzie przesądzony. Krytyczne uwagi wygłosili też Woronow, Szelpin oraz Szelest i Kirilenko. Na ostateczny werdykt oraz wyrok Chruszczow musiał poczekać do rana następnego dnia. Podczas kolejnego posiedzenia w końcu zapadła jedyna możliwa decyzja. Chruszczow został odwołany ze stanowiska. Słysząc tę informację, pierwszy sekretarz podobno się rozpłakał. Oficjalnie Chruszczow przestał piastować najważniejsze stanowisko w państwie ze względu na swój wiek oraz stan zdrowia. 14 października 1964 roku jego następcą ogłoszony został Leonid Breżniew. O dymisji Chruszczowa świat dowiedział się dopiero 2 dni później. Tymczasem były przywódca ZSRR był załamany takim obrotem spraw. Miał depresję. W pierwszych miesiącach po utracie władzy podobno często płakał. Dawni towarzysze przestali go odwiedzać. Spotykanie się z nim było źle widziane w aparacie partyjnym. Jesienią 1964 roku Chruszczow musiał opuścić swoją rezydencję na Wzgórzach Leninowskich i przenieść się do daczy po drugiej stronie Moskwy. Nowy rok 1965 Chruszczow powitał w gronie najbliższych. Jedynie Mikojan zadzwonił do niego z życzeniami. Na emeryturze Chruszczow często spacerował. Codziennie czytał prawdę. Zaglądał też do książek Tołstoja, Leskowa i Kurpina. Większość dni spędzał samotnie z żoną. Z czasem w weekendy zaczęło odwiedzać go coraz więcej gości. Będąc na obrzeżach polityki, skrytykował interwencję w Czechosłowacji. Wyrażał swój sprzeciw również wobec polityki rehabilitowania dokonań Józefa Stalina. Od 1966 roku lwią część czasu zajmowało mu spisywanie wspomnień. To nie podobało się Komitetowi Centralnemu, który poprzez Andrieja Kirilenko poprosił Chruszczowa o zakończenie prac nad pamiętnikiem. Były pierwszy sekretarz oczywiście się na to nie zgodził. Wiedząc, że jego wspomnienia nie zostaną opublikowane w ZSRR, postanowił wraz z synem, że dobrym rozwiązaniem będzie wydanie ich na Zachodzie. Dzięki pomocy Jurija Andropowa, szefa KGB, kopia taśmy magnetofonowej z zapisem wspomnień Chruszczowa trafiła w 1970 roku do Stanów Zjednoczonych. W tym samym roku, 29 maja, Chruszczow doznał rozległego zawału. Przez 10 dni był w stanie krytycznym. Ostatecznie jednak udało mu się przeżyć. Pod jego nieobecność KGB prześwietliło jego dacze w poszukiwaniu maszynopisu. Ostatecznie oddał go im syn Chruszczowa, Siergiej. Wydawcy w USA uznali, że to doskonały moment na to, aby wydać wspomnienia byłego pierwszego sekretarza ZSRR. Kremlowskie władze były wściekłe. Wspomnienia jednej z najważniejszych osób w historii Związku Radzieckiego zostały opublikowane w Stanach Zjednoczonych. Władze na Kremlu wezwały Chruszczowa do siebie, aby wytłumaczył się, jak to możliwe, że Amerykanie są w posiadaniu jego wspomnień. Rosjanin udał, że o niczym nie ma pojęcia i że to prawdopodobnie fałszywka. Całe zamieszanie odbiło się niekorzystnie na zdrowiu Chruszczowa. Wkrótce przeszedł kolejny zawał serca i resztę roku przeleżał w szpitalu. Ponownie udało mu się uniknąć śmierci, jednak psychicznie był już wrakiem. Pogłębiała się jego depresja. Coraz częściej wspominał o samobójstwie. We wrześniu 1971 roku w swojej podmoskiewskiej daczy były pierwszy sekretarz doznał trzeciego zawału serca. Natychmiast został zabrany do szpitala.
Choć sprawa była poważna, do kliniki wszedł o własnych siłach. Zaczął nawet żartować z pielęgniarkami. Kiedy wydawało się, że i tym razem cudem uniknie śmierci, w nocy doznał kolejnego zawału serca. Rano, tuż przed śmiercią, Chruszczow poprosił o kiszonego ogórka oraz piwo. To był ostatni szalony pomysł, na jaki wpadł w życiu. Kilka godzin później były przywódca ZSRR już nie żył. W tym czasie do jego daczy skierowany został oddział KGB w poszukiwaniu tajnych dokumentów oraz spisanych lub nagranych wspomnień. Zgromadzone wtedy rzeczy trafiły do archiwów Komitetu Centralnego. Pogrzeb Nikity Chruszczowa był wyjątkowo skromny. Nie było żadnej uroczystości na Placu Czerwonym. Zamiast tego ceremonia pogrzebowa odbyła się na moskiewskim cmentarzu nowodziewiczym. Aby w pochówku uczestniczyło jak najmniej osób, informacje o śmierci Chruszczowa radziecka prasa podała w dniu jego pogrzebu. Prawda ograniczyła się do niewielkiej wzmianki. W ten sposób Związek Radziecki pożegnał człowieka, który decydował o jego losach w mniejszym i większym stopniu przez ponad 40 lat. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.